Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym dla Was zrecenzować najnowszy męski zapach holenderskiego duetu projektantów mody Viktor & Rolf Spice Bomb. Za chwilę dokładnie Wam opowiem, jak to wszystko wygląda w środku, także póki co odkładam. Od razu chciałabym zaznaczyć, że zapachu tego nie ma jeszcze w Polsce w sprzedaży. Jego oficjalna premiera odbyła się w styczniu tego roku i póki co zapach ten można kupić m.in. w Stanach Zjednoczonych oraz kilku krajach europejskich, w tym w Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o opakowanie zewnętrzne zapachu Spice Bomb, to wygląda ono w ten sposób. I nie wiem jak Wam, ale mnie bardzo to opakowanie przypomina opakowanie innego zapachu, który już jest na rynku dostępny od dobrych paru lat, a mianowicie Hugo Boss Selection. Zresztą zobaczcie sami. Kolorystyka podobna, nawet układ graficzny, także nie uważam, żeby to było zbyt oryginalne rozwiązanie, co uznaję jakby za minus tego opakowania. Jest jedna bardzo ciekawa rzecz, jaka wiąże się ze wszystkimi opakowaniami zapachów duetu Viktor & Rolf, a mianowicie to, że w każdym opakowaniu zapachu sygnowanego nazwiskami tego duetu projektantów znajduje się kod. O co chodzi z tym kodem? Chodzi o to, że osoba, która dysponuje takim kodem, może go wpisać w odpowiednie miejsce na stronie internetowej Viktor & Rolf, do której link podam Wam w sidebarze, i po wpisaniu tego kodu taka osoba otrzyma dostęp do tak zwanego Secret Service. A Secret Service to jest nic innego jak taka specjalna jakby aplikacja dla wielbicieli albo użytkowników zapachów Viktor & Rolf, dzięki której otrzymują oni jako pierwsi informacje o nowościach marki, o różnego rodzaju konkursach, a nawet jeżeli wpiszecie swoją datę urodzin, również specjalne życzenia z tej okazji. Jeżeli chcielibyście, żebym kiedyś pokazała Wam, na czym dokładnie polega ten Secret Service i jak się do niego zapisać, to proszę napiszcie mi o tym w mailach albo pod filmem, wtedy chętnie zrobię dla Was taki film instruktażowy i pokażę wszystko krok po kroku, jak powinno to zostać zrobione. Teraz opowiem Wam kilka słów o flakonie zapachu Spice Bomb. Od razu Wam powiem, że flakon ten ma zarówno swoje plusy i minusy i może najpierw powiem Wam o plusach. Plusem jest niewątpliwie pomysł, żeby zapach o nazwie Spice Bomb zamknąć w iście takim wybuchowym, bombowym flakonie. I tak jak tutaj pewnie widzicie i się domyśliliście, ten flakon został zainspirowany kształtem ręcznych granatów. Widać to nawet po zawleczce, którą można z tego zapachu zdjąć, odbezpieczając tym samym granat, a raczej zapach. Także bardzo, bardzo ciekawy i oryginalny pomysł. Myślę, że zapach ten dzięki temu flakonowi będzie się wyróżniał na perfumeryjnych półkach i dzięki temu będzie również przyciągał uwagę mężczyzn. Drugim plusem, dużym moim zdaniem tego zapachu jest to, że jest on bardzo poręczny. Tak jak i tak naprawdę powinien być granat ręczny. Czyli mieści się w dłoni, jest bardzo pod tym względem wygodny, nie ma tutaj żadnych kantów, także jest bardzo powiedziałabym w tym kontekście męski. I myślę, że to się mężczyznom spodoba właśnie ta wygoda. Od razu chciałabym zaznaczyć, że ten zapach sprzedawany jest w dwóch pojemnościach, 50 ml i 90 ml. I ja trzymam w ręku pojemność mniejszą, czyli 50. 90 byłaby nieco większa, ale myślę, że równie dobrze leżałaby w męskiej dłoni. Powracając jednak do minusów, bo myślę, że ich jest tutaj więcej. Tak jak doceniam pomysł, że jest oryginalny, innowacyjny, że naprawdę jest to coś zupełnie innego od tego, co możemy znaleźć w większości na perfumeryjnych półkach, to jednak uważam, że jest to w jakimś sensie kiczowate. Możecie się zgodzić lub nie, ponieważ jest to kwestia subiektywna. Ale moim zdaniem ten flakon wpisuje się w taką tendencję do tworzenia
takich karykaturalnych flakonów, jak na przykład Diesel Only the Brave, jeżeli kojarzycie ten flakon w kształcie pięści, czy synonimu kiczu jak dla mnie, w flakonie zapachu Davidoff Champion, który przypomina handle. Oczywiście one wyróżniają się na półce, ale moim zdaniem są synonimami kiczu. Także to jest oczywiście 100 razy lepsze od Championa Davidoffa. Niemniej jednak mnie się nie podoba. Drugim ogromnym minusem jest moim zdaniem ten plastik tutaj, ponieważ jak na moim zdaniem ekskluzywne marki perfum no nie powinny unikać plastiku w swoich perfumach, we flakonach perfum, chyba że koncepcja od początku do końca polega właśnie na tym, żeby na przykład zapach był stricte plastikowy albo kiczowaty. No tutaj nie podoba mi się ten plastik, mimo że podoba mi się ta pieczęć Viktor & Rolf. Drugim minusem, trzecim minusem jest tak naprawdę ta zawleczka, ponieważ ideą zawleczki jest to, żeby ona uniemożliwiała użycie granatu, a w tym przypadku zapachu, przed jej zdjęciem. A niestety w tym przypadku jest tak, że wcale nie muszę zdejmować tej zawleczki, czyli odbezpieczać granata, żeby użyć zapachu. Ja Wam to zademonstruję. Popatrzcie sobie, mam nadzieję, że to będzie widać, że naciskam i zapach normalnie się wydobywa ze środka. Także no jest to moim zdaniem duży minus, niedopracowanie. Nie wiem, czy celowe, czy nie, ale tak to niestety wygląda. I kolejny minus, słuchajcie, to jest ta kiczowata taśma, którą jest owinięty, że tak powiem, ten granat. Taśmy te, uwierzcie mi, gdybym chciała, to mogłabym nawet w tym momencie zdrapać paznokciami, co uważam, że jest po prostu no ja nie wiem jak to nawet określić, ponieważ no nie kojarzy mi się to absolutnie z czymś luksusowym. Mało tego, ta taśma mi się kojarzy, może to będzie dla Was śmieszne, ale mój tata sklejał taką taśmą kable, kiedy byłam mała, a to było już tak dawno temu, że w sumie powinnam tego nie pamiętać, ale pamiętam, także taką taśmę można było nabyć w jakimś supermarkecie za kilkanaście złotych i miałam takie skojarzenie właśnie, może nie tandety, ale czegoś taniego w tym zapachu. A teraz gwóźdź programu, czyli recenzja zapachu. Jak pachnie Spice Bomb? Słuchajcie, ze składu wynika, że w zapachu znaleźć można cytrusy, przyprawy oraz tytoń. Ja zapach ten testowałam kilkakrotnie, przez kilka ostatnich dni. Dzisiaj mam go również na nadgarstku, także nie będę Wam pokazywać, że go znam i testowałam. Powiem Wam tylko tyle, że na początku ten zapach jest rzeczywiście bardzo cytrusowy i to jest takie mocne uderzenie cytrusów, ale bardzo szybko, w ciągu pierwszych kilku minut zaczyna być wyczuwalne 3 inne składniki, w moim przypadku, czyli pieprz, czyli cynamon oraz tytoń. I powiem Wam, że ten tytoń ja czuję niemalże od początku do końca trwania tego zapachu na mojej skórze i trwa to około 5 godzin, Wam powiem, co nie jest zbytnią rewelacją, jeżeli chodzi o trwałość zapachu. Natomiast powracając do samej kompozycji, to jest kompozycja taka, powiedziałabym, bardzo ciepła i otulająca i gdybym miała używać tego zapachu, to używałabym go głównie wieczorową porą i jeżeli miałabym go dopasować do jakiejś pory roku, to niewątpliwie byłaby to jesień. Zapach jest bardzo ciekawy, zarówno jeżeli chodzi o jego skład, kompozycję, jak i to, jak pachnie na skórze. To jest oczywiście zapach męski, przynajmniej teoretycznie, ponieważ moim osobistym zdaniem jest to zapach typu unisex. To jest taki zapach, który może się spodobać naprawdę bardzo wielu kobietom. Jest on bardzo ciekawy, bardzo rzadko zdarza się, żeby w zapachach mainstreamowych tak zwanych, czyli takich, które są dostępne w szerokiej dystrybucji, w składzie zapachu pojawiał się tytoń. Tytoń z natury jest składnikiem bardzo kontrowersyjnym i nie każdemu odpowiada. Jest to zapach naprawdę bardzo ciekawy i powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa, jak on będzie się w Polsce sprzedawał. To nie jest zapach łatwy w sensie takim, że
wszyscy go będą kupować. Na pewno ma szansę na to, żeby stać się zapachem popularnym. Także serdecznie Wam go polecam i zachęcam do testowania. Myślę, że z racji tego, że to jest zapach, przynajmniej moim zdaniem, taki cieplejszy i bardziej nadaje się na pory wieczorowe, na wyjścia albo porą jesienną, to gdybym ja miała decydować o tym, kiedy ten zapach pojawi się na polskim rynku w sprzedaży, to wprowadziłabym go do sprzedaży właśnie jesienią. Postanowiłam, że będę oceniać dla Was zapachy w skali 6-stopniowej. Skala 6-stopniowa, czyli taka jak była w szkole, gdzie 1 oznacza najgorszą ocenę, a 6 najlepszą. I pod kątem, tak jak powiedziałam, 3 czynników, gdzie pierwszym czynnikiem będzie opakowanie, gdzie będę oceniać opakowanie i flakon razem wzięte. Drugim czynnikiem będzie kompozycja, czyli to, czy zapach jest fajny, czy niefajny, czy ma ciekawą kompozycję, skład itd. Oraz trzecim czynnikiem będzie natomiast trwałość, to jak długo dany zapach utrzymuje się na skórze. Podsumowując, jeżeli chodzi o opakowanie zewnętrzne i flakon, to mimo tego, że pomysł naprawdę bardzo mi się podoba, jest oryginalny, że nie wiem, dobrze będzie ten flakon wyglądał na półce, to ze względu na odtwórczy charakter opakowania, który przypomina mi Hugo Bossa Selection i ze względu na te tutaj niedociągnięcia w samym flakonie, daję temu zapachowi ocenę 3. Jeżeli chodzi o samą kompozycję, to tak jak powiedziałam, w kontekście zapachów mainstreamowych jest to kompozycja niesamowicie ciekawa, zwłaszcza ze względu na tytoń, który znalazł się w jej składzie i naprawdę warto uwagi. To jest kompozycja, która wyróżnia się na półce, ma szansę stać się popularną. Jest to kompozycja, która może się spodobać zarówno kobietom, jak i mężczyznom. I z tego względu ja tej kompozycji, temu zapachowi daję ocenę 4. I w końcu trwałość. Tak jak powiedziałam, zapach na mojej skórze utrzymuje się około 4 do 5 godzin i uważam, że jest to bardzo mało, zważywszy na fakt, że mamy tutaj do czynienia z tak znaną marką jak Viktor & Rolf. Jeżeli płacę za zapach kilkaset złotych, to oczekuję, żeby ten zapach utrzymywał się na mojej skórze dłużej niż 5 godzin. W związku z czym za trwałość tego zapachu daję mu ocenę również 4. Gdybym miała porównać zapach Spice Bomb do jakiegoś innego zapachu, który jest dostępny w sprzedaży, to niewątpliwie byłby to zapach, w pierwszej kolejności, zapach Tom Ford Tabaka Vanilla, który to można kupić w perfumeriach Douglas w Polsce. Nie wszystkich, wybranych, ale dlaczego on mi przypomina ten zapach? No przede wszystkim ze względu na tytoń. W przypadku Toma Forda ten tytoń jest również bardzo wyczuwalny. Oczywiście są różnice między tymi dwoma zapachami, Spice Bomb i Tomem Fordem, ale jednak rzeczywiście, jeżeli ktoś lubi zapachy, które w swoim składzie mają tytoń i lubi tytoń jako taki, to polecam sprawdzić sobie również właśnie zapach Toma Forda. A drugim, który mi się kojarzy teraz ze zapachem Spice Bomb, jest zapach, o którym już wcześniej wspominałam, czyli Yves Saint Laurent L'Homme wersja wieczorowa, czyli Nuit się nazywa. I naprawdę, jeżeli podoba Wam się ta kompozycja, to moim zdaniem Spice Bomb również przypadnie Wam do gustu. Także polecam sprawdzić sobie przede wszystkim te dwa zapachy. Moi drodzy, na dzisiaj to z mojej strony już wszystko. Bardzo chciałabym Wam podziękować za wysłuchanie tej recenzji, za spędzony ze mną czas. Polecam Wam się na przyszłość. Także jeżeli chcielibyście, żebym zrecenzowała dla Was jakiś zapach, to proszę piszcie, ja dla Was bardzo chętnie taką recenzję wykonam, oczywiście w miarę swoich możliwości. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Pa, pa!